Cześć, pojawia się dużo pytań o to, jak działa i jak wygląda Android w Discovery Sport. Mój akurat jest z 2015, montowałem to sam, jak widać działa, mapa google'owa działa bardzo spoko, dobrze prowadzi, Spotify świetnie, przy czym sterowanie Spotify'em głośnością jest na kierownicę, oczywiście przełączanie utworów nie działa, działa to tylko na ekranie. To, co zrobiłem źle przy instalacji tego, to podłączyłem audio taką bezprzewodową wtyczką, transmitterem, która jest wytknięta w pulpit, w konsolę, i to nie działa za dobrze, w sensie jakość dźwięku mogła być lepsza, powinienem zrobić to kablem. Poza tym co? No działa jakby ten Google Android zgodnie z aktualizacjami, wyświetla mniej więcej jakby wszystko, jest sterowalne, mało się zawiesza. Jedyny problem jest taki, że czasem nie wyświetla mapę, albo trzeba uruchomić na komórce Spotify'a, żeby on się jeszcze raz połączył, mimo że wszystko jest podłączone od razu. No to wygląda to tak, że czasem jest po prostu czarny ekran zamiast mapy. Aplikacji jest mnóstwo. Mikrofon mam wyprowadzony gdzieś tutaj. To jest mikrofon od Androida, ale nie korzystam jakoś często z funkcji głosowych. Aha, włącza to się i wyłącza, wciskając po prostu przycisk Home. Dzięki temu, że jest podłączony do tylnej lampy jeden z kabelków, to przy włączeniu wstecznego automatycznie się przełącza na wsteczny, więc to jest bardzo spoko. Po powrocie samo wraca. Jeśli chodzi o podłączenie, to kablami poszedłem gdzieś tam, poukrywałem i jest spoko. Poza tym prowadziłem jeszcze jeden kabel nie wiem czy będzie widać, do tylnej kamery, ona tam jest przyczepiona. No i tu jest moduł z kamerą udający fabryczny moduł. To jest oczywiście AliExpress i jestem bardzo zadowolony z działania. Nagrywa, obraz jest świetny i w dzień i w nocy, więc też polecam to rozwiązanie. Z tego, co jeszcze zrobiłem, no widzicie jakby panel od sterowania klimatyzacją, to jest też oczywiście chińska produkcja. Działa, generalnie steruje wszystkim. Oczywiście wychodzi błąd na komputerze, jak się go sprawdza, że panel klimatyzacji nie działa, ale tak to wszystko z nim jest ok, no wygląda nieźle. Natomiast to, co mogłoby być lepsze, przyciski są dotykowe i zdarza się, że kręcąc klimatyzacją można coś przypadkiem włączyć i to, co jest bardzo dobre z tych ustawień, to jest kalibracja klimatyzacji, bo coś w tym moim samochodzie jest tak, że trzeba ją raz na jakiś czas skalibrować i no jest to po prostu pod ręką. No, głośność jest tutaj, można sobie jakby tą gałeczką pokręcić. No i generalnie nie mam zastrzeżeń, tak? No ja jeżdżę w miarę stałych ustawieniach, nie grzebię tutaj jakoś nie wiadomo jak dużo, więc myślę, że można się odnaleźć. Czas pracy nad tym podłączeniem jednego, drugiego i trzeciego i czwartego w zasadzie, bo tutaj mam jeszcze ładowarkę indukcyjną. Chyba zajęło mi to z 3 godziny, natomiast z ładowarką indukcyjną jest śmiesznie, bo ona po prostu nie działa. Znaczy, oczywiście działa ładowanie, ale wtedy nie działa GPS, jest to chyba jakaś klotka Faradaya. Telefon w kieszeni spodni bez problemu łapie GPS-a, leżąc w tej komorze i ładując się, to jest jakieś tam podświetlenie i w ogóle, no to przestaje działać. Oczywiście powodem jest prawdopodobnie mnóstwo sprzętu i kabli, który tam jest, komputer do Android Auto. To jest taka dość duża skrzyneczka z mnóstwem kabli. Podłączenie według schematu jest w miarę proste, chociaż tam nie uniknąłem jakiegoś błędu i musiałem coś poprzepinać, żeby zaczęło działać, ale rozebrałem to i poskładałem w 3 godziny. No i to chyba była moja pierwsza praca taka w ogóle w samochodzie z rozebraniem pulpitu, podłączaniem kabli i tak dalej. Nie wliczam w tym ciągnięcia kabla oczywiście do kamery tylnej, no bo to była trochę inna zabawa. No i myślę, że generalnie polecam takie usprawnienie, no bo samochód dużo zyskuje na funkcjonalności i w zasadzie tego panelu standardowego nie używam w zasadzie do niczego. No i tyle. Polecam, pozdrawiam. Dzięki, hej.